Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Patrycja Pawlikowska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gumach hybrydowych. Moim zdaniem produkt topowy od marki Preston Innovations. Zapraszam na film. Od czego by tu zacząć? Ogólnie gumy hybrydowe występują w rozmiarach od średnicy 1 mm do 3 mm. Ja generalnie będę mówić troszeczkę na swoim przykładzie, jak ja to używam, jakich rozmiarów, bo wiadomo, że nie całą gamę. Wiadomo, gumę Gumę dobiera się do warunków, jakie panują nad wodą w danym momencie, tak, od ryb, ciągu, głębokości, gramatury spławika, jakby wiele jest tutaj takich składowych, które wpływają na to, jaką tą gumę finalnie mamy wsadzoną w wędkę. Jeśli chodzi o mnie, to guma 1.0 to jest guma, która całkiem niedawno ona wyszła, bodajże chyba 2 lata temu, tak, 2 lata temu chyba ona wyszła, bo to była nowość jakaś całkiem niedawno, w zeszłym roku bodajże. Wyszła ta guma 1.0 i jest to fajny rozmiar dla mnie, na przykład jako dla zawodnika wyczynowego. W ogóle ma kolor żółty, więc bardzo fajnie ją też widać, jak się holuje rybę. Jest to guma generalnie, która stosuje się bardziej na wolno płynące kanały, jakieś jeziora, dosyć takie płytkie wody, na przykład, nie wiem, kanał w Bydgoszczy, kanał żerański. Ja łowię na tą gumę, chociaż też może być troszeczkę czasami za twarda, ale mimo wszystko ja bardzo lubię łowić hybrydami, nie lubię łowić w ogóle zwykłymi gumami. Gumy hybrydowe charakteryzują się tym, że mają bardzo dużą rozciągliwość, więc jak zacinamy rybę, ona bardzo szybko nam odjeżdża i to jest tak, to jest plus po pierwsze taki, że wybacza dużo więcej błędów niż zwykła jakaś tam twarda, mocno dopięta guma. Dwa, że nie ma jakichś dziwnych szarpnięć, wybacza po prostu więcej błędów i mamy większe prawdopodobieństwo, że tą rybę wyholujemy sobie spokojnie, bez jakichś tam dziwnych sytuacji, spięć, szarpnięć i tak dalej właśnie. Gumy 1.0 używam właśnie na kanały, jakieś płytkie jeziora, na wody gdzieś tam, gdzie się łowi tak do 2 gramów bombką. To jest takie moim zdaniem optymalne. Zawsze też amortyzator wsadzam w 3 elementy. Są zwolennicy, że wsadzają w 1 element wędki, ja wsadzam w 3, no bo zawsze gdzieś tam więcej mamy tej gumy, większy ten zapas, że ta ryba nam więcej wyjedzie. Zawsze lepiej czasami wolniej ją wyholować, ale skuteczniej, tak, niż po prostu ją spiąć. Zresztą wiemy dobrze, że wędkarstwo to jest gra błędów, kto ich mniej popełni, no tym lepiej na tym wychodzi. Więc to jest o gumie 1.0. Następna jest guma 1.2, która jest w kolorze takim fioletowo-różowym i ją używam bardziej już na jakieś rzeki, na kanały, gdzie się łowi jakieś, powiedzmy, krąpie, takie ryby między 50 a nawet 200-300 punktów. To jest bardzo fajna guma, ale też spokojnie wyciągniemy na nią jakiegoś bonusa, nie wiem, za 1,5 kg. Tutaj nie ma się też co obawiać. Bardzo fajnie mi się na nią na przykład łowi na bulwarze Zygmunta Augusta na rzece Elbląg, gdzie ona słynie z bardzo dużej ilości krąpi, no to tam ona się bardzo fajnie sprawdza. Też jak jest mniej ryb, na przykład Wyspa Pucka w Szczecinie, też bardzo fajna guma, aczkolwiek ona jest taka, wam powiem, że spławik tak już 8-10 gramów liść, to już jest taki naprawdę już styk, że tak powiem, i wtedy już warto wsadzić gumę 1.4. Tak jak mówiłam wcześniej właśnie, że gumę bardzo często też dobiera się do właśnie gramatury spławika i do głębokości. Także to o gumie 1.2. Z kolei guma 1.4 właśnie ona jest z koloru, nie mam jej akurat tutaj, bo w sumie wszystkie już zużyłam w tym roku. Wszystkie jakby już w topach są, więc nie mam jej jakby w paczce. Guma 1.4 no to właśnie na rzeki, na przykład, nie wiem, Warta w Świerkocinie, bardzo szybko płynące rzeki gdzieś tam, gdzie zakładamy dosyć ciężkie spławiki, czyli od 8-10 gramów w górę. To jest bardzo fajna guma. Właśnie na jakieś krąpie, leszcze, właśnie też w Szczecinie bardzo często, gdzieś na przykład, gdzie trzeba łowić na 5 elementów, czyli to jest tam top ma 6-10 bodajże, no to powiedzmy około 5 metrów głębokości, też jest to bardzo fajna guma. I można zastosować też lżejszy spławik przy tym, jeżeli mamy dużą głębokość, wiadomo. Z kolei guma 1.6 to jest moja ukochana guma tego roku, bo dzięki niej właśnie na Hermanowicach jest to takie łowisko no kill w Przemyślu, pod Przemyślem w sumie, gdzie udało mi się zdobyć brązowy medal na Mistrzostwach Polski w tym roku i właśnie ta guma była ze mną, 1.6.
i tam się łowiło karasie, takie koło pół kilograma. Bardzo fajna guma, mimo że tam było płytko, łowiło się na lekkie gdzieś tam zestawy, powiedzmy, nie wiem, 0,3, 0,5, 0,7 grama, takie gdzieś tam gramatury. Mimo wszystko ta guma bardzo świetnie się sprawdza właśnie na łowienie karasi. Jeżeli macie jakieś łowiska, gdzie macie jakieś fajne karasie, to ta guma bardzo fajnie pracuje. 1,8 też, ale 1,8 to już jest taki hardcore dosyć, nie? Więc ta 1,6 moim zdaniem jest taka optymalna. No i w sumie to jest mój zakres, który ja używam. Ogólnie gumy występują do średnicy 3,0. Średnica 3,0 no to już jest naprawdę hardcore. No to bardziej już myślę, że fajnie ją sobie włożyć do wędkę, gdzie trzeba łowić na przykład jakieś mega duże ryby, jakieś, nie wiem, karpie, amury. Jakby ja tych ryb nie łowię na tyle dużo, żeby się może o nich aż tak dobrze wypowiadać. Niemniej fajnie ona się sprawdzi nawet na boczny slot, właśnie na jakichś łowiskach takich komercyjnych. Także no po to jest guma 3,0. Mam ją właśnie na Hermanowice, ją miałam w razie gdyby było trzeba polować na jakieś duże karpie. Także była ta guma również ze mną. Co do gum hybrydowych, samo w sobie jeszcze powiemy, że właśnie tak, to już wspominałam, że one się charakteryzują bardzo dużą rozciągliwością, ale też mają na przykład, pokażę Wam, są w takich woreczkach i one są ogólnie natłuszczone takim olejem, takim smarem, olejem, który zwiększa ich żywotność, ale też wspomaga pracę tej gumy. Jeżeli Wy ją wsadzicie, to ona nie jest właśnie tępa, przez to, że ona jest lekko tak naolejona. Właśnie one mają mega dużą rozciągliwość, jak sami widzicie. To jest akurat guma 1.0, bardzo fajna guma. No i oczywiście właśnie one się charakteryzują też tym, że mają bardzo dużą żywotność, przez to, że też podejrzewam, że przez to, że są tym olejem smarowane, to też zwiększa się ich żywotność. Ja spokojnie robię tak, że jeżeli, nie wiem, jadę na inną wodę, gdzie chcę wsadzić gumę o innej średnicy, to nie wyrzucam gumy, tak, po łowieniu, tylko zostawiam sobie te woreczki właśnie, bo one są nawet w środku takie tłuste i sobie wsadzam tą gumę, którą nie wiem, nie będę na razie używać, do tego woreczka i tyle, bez problemu. Występują one w długościach 3 metrów, więc jest to, uważam, optymalna długość. Właśnie na top taki 3-elementowy, jak mam tutaj przed sobą, 2-elementowy, w zależności ktoś może mieć 3, bo to zależy od wędki. Więc mamy zapas też, żeby sobie ją przewiązywać co jakiś czas. Wiadomo, gumy, one i tak są bardzo odporne na wszelkie warunki jakieś atmosferyczne, przetarcia, słońce, ale wiadomo, dla własnego bezpieczeństwa warto tam raz na jakiś czas sobie ją przewiązać przy łączniku, żeby nie było jakichś tam niespodzianek. Tu mam swój przykładowy top, gdzie mam wsadzoną gumę 1.2 akurat właśnie, tą fioletowo-różową. Ja nie używam dakronów, używam zwykłe klasyczne łączniki. Pokażę Wam fajny tip, który sprzedał mi Maciek Białdyga właśnie. Ja zawsze miałam problem z tymi korkami, z tymi kluczami do tych korków. Zawsze to była moja zmora po prostu, że ja to gubiłam i jakby nigdy nie mogłam tego znaleźć, a było trzeba na przykład poluzować gumę, dopiąć gumę, tak, w zależności co, bo zawsze do gumy ma się takie zwijadełko, którym się reguluje właśnie ten zapas mocy. I Maciek powiedział mi, słuchaj, ja mam taką fajną plecionkę i ja sobie właśnie z tą plecionką to robię. No i to jest mega spoko pomysł, bo zobaczcie, to jakby nic nam tu nie przeszkadza, ona i tak jest troszkę za długa, bo ja to robiłam, to jest jakby po mnie, bo Maciek robi troszkę krótsze, ja zrobiłam sobie troszkę dłuższą i się wyciąga i można na przykład sobie odwinąć, tak, gumę, zwinąć, nie musimy szukać tego klucza i uważam, że jest to mega duże ułatwienie dla ludzi, którzy tak jak ja na przykład nie odnajdują się w swoim burdelu. Więc jest to fajna opcja właśnie. Taki tip dla Was. Możecie też użyć żyłki, jeżeli nie macie plecionki. Wiadomo, żyłka jest mniej wytrzymała, bardziej się eksploatuje, jak się wsadza te elementy, więc no, trzeba ją co jakiś czas wymieniać, tak? Wtedy jakąś żyłkę, powiedzmy, nie wiem, 20 sobie dowiązać. Macie mnóstwo przy korkach jakichś dziureczek, więc zawsze znajdziecie sobie gdzieś tam miejsce, żeby to właśnie jakoś wplątać i wwiązać, bo każdy, wiadomo, korek jest troszkę inny. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie używać gum hybrydowych od Prestona.